Dzięki, że kliknąłeś ten film. Jeśli podobają Ci się moje materiały, rozważ subskrypcję na patronite.pl. Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition, choć w zasadzie powinno być to było grane. I dzisiaj mam dla was grę Manhunt. Co prawda wyszła ona na PC, ale tej wersji PC-owej nie mam tylko wersję na Xboxa i na PlayStation 2, więc postanowiłem, że odcinek będzie w Console Edition. Ogrywana przeze mnie wersja była wersją Xboxową, z tego względu, że oferowała troszkę lepszą oprawę graficzną, no i oczywiście wyższą rozdzielczość, ponieważ gra działała w 480p, o ile dobrze pamiętam. Także na tej będę bazował wersji, chociaż te wersje pomiędzy PC-ową a PlayStation 2 w zasadzie żadnej różnicy nie zauważyłem, żeby tam cokolwiek było innego. Moja opinia na temat Manhunta jest dość niepopularna, bo mi się nie podobało. Gdy w 2003 Rockstar to wydał, grałem niedługo po premierze, skończyłem i stwierdziłem, okej, do zagrania i nigdy do tej gry już nie wróciłem. Nie mogę powiedzieć, że byłem zafascynowany tą grą. Denerwowała mnie ta bezsensowna brutalność w tym tytule. Nie to, że jestem jakiś, wiecie, bardzo na to czuły, natomiast tutaj jakoś tak faktycznie ta brutalność tak była uwypuklona i strasznie mnie to denerwowało, powiem Wam szczerze. W innych grach nie miałem z tym problemu, ale akurat w Manhuncie może po prostu, no nie wiem, w zasadzie miałem wrażenie, że nie ma żadnego uzasadnienia dla tej brutalności, bo to, co jest w fabule, to co jakby powinno uzasadniać, dlaczego główny bohater dokonuje tych mordów, jest tak kiepskie i tak się nie trzyma kupy, że ogólnie to było dosyć, w mojej opinii, dosyć słabe. W każdym razie w grze wcielamy się w Jamesa Earla Casha, który został skazany na krzesło, znaczy nie na krzesło, na zastrzyk w celi śmierci. No i zostaje on uwolniony przez tajemniczy głos, który się nazywa reżyser. No i mówi, że będzie wolny, jeżeli będzie spełniał jego zachcianki, tego głosu. Tak? I okazuje się, że on jakby prowadzi taki jakby show, gore, gdzie każe mu zabijać poszczególne osoby. No i w zasadzie później się dowiadujemy, że ten głos, ten reżyser jest jakby głównodowodzącym organizacji Cerberus, ale powiem Wam szczerze, że ta fabuła jest tak kiepska i tak miałka i tak nijaka, że w zasadzie nie ma żadnego developingu całej tej historii. To po prostu w zasadzie to, co musisz wiedzieć, to masz zabijać, bo ktoś ci każe i to jest powód. I w tamtym czasie muszę przyznać, że jakoś nie za dobrze mi się w to grało. Grałem w tą wersję PC-ową. Natomiast powiem Wam, że gdy dzisiaj usiadłem do wersji tej konsolowej, żeby ograć jeszcze raz, z pewnym takim oporem, bo pamiętałem jeszcze, o czym ta gra jest, wiedziałem, że się męczyłem przy niej, że mi się nie podobało, ale mówię, sprawdzę, jak to po latach wygląda i muszę przyznać, że dzisiaj nabrałem do tytułu o wiele większego dystansu i gra się w to o wiele lepiej. No, można powiedzieć, że Manhunt jest taką grą stricte opartą na działaniu stealth, ale nie do końca, bo pod koniec gry w zasadzie gra się zmienia w strzelankę. Natomiast lwia część gry to jest granie właśnie stealth. Polega to na tym, że zbieramy różne rzeczy, na przykład garotę czy kawałek szkła i możemy wykonywać egzekucje na przeciwnikach. Egzekucje mają jakby trzy możliwości i każda jakby ma inną, jakby większy poziom brutalności. Ta najsłabsza to po prostu zabija, znaczy też zabija w jakiś tam brutalny sposób, ale im dłużej przytrzymamy przycisk i dłużej będziemy stać za przeciwnikiem, tym takie specjalne strzałki zmienią się na kolor czerwony. No i jeżeli zmienią się na czerwony, wykonujemy tą najbrutalniejszą egzekucję, na żółtym tą średnią, a na białym tą najsłabszą, tak? No i tam ogólnie możemy zbierać różne, tak jak mówiłem, przedmioty, którymi możemy tę egzekucję wykonywać. Może to być nawet zwykła foliówka, może to być młotek, łom, różne rzeczy, którymi możemy, na koniec będzie nawet piła mechaniczna, różne rzeczy, którymi możemy te egzekucje na tych nieszczęśnikach wszystkich wykonywać. No i w zasadzie gra polega tylko na tym, że chodzimy po tych dosyć sporych obszarach, w miarę liniowych. No i w zasadzie to polega na tym, że musimy przejść z punktu A do punktu B, no i często mamy zadanie, że na przykład drzwi się otworzą, kiedy wykosimy wszystkich przeciwników na planszy. No i w sumie
W sumie to wszystko, w sumie to jest cała esencja Manhunta, tam nic specjalnie nie ma, ale dzisiaj grając, nie wiem czy w 2003 roku też zwróciłem uwagę na to, może zwróciłem, ale nie pamiętam, ale fajnie, że Rockstar przyłożył się do dużo takich detali, zawarł dużo takich detali, które w grze może nie są jakoś specjalnie ważne, ale fajnie to wygląda. Na przykład to, że trup, który leży dłuższy czas, to przylatują do niego kruki i go tam rozdziobują, czy na przykład żeby odwracać uwagę przeciwników, możemy rzucić cegłę bądź butelkę, ale też jeżeli uda nam się ukroić głowę garotą, to możemy tą głową też rzucać, tak? To są takie małe detale. No i też przeciwnicy zachowują się dosyć rozsądnie, bo jeżeli znajdą trupa, no to tam wszczynają alarm i tak dalej, aczkolwiek no to jest troszkę taki, wiecie, schemat gier stealth, że trochę powrzeszczą, a potem i tak wracają na swój posterunek, jakby nic się nie stało, także to jest taki bolączka wszystkich gier stealth, że przeciwnicy mają pamięć złotej rybki, czyli za 10 sekund już nie pamiętają co się stało, jest wszystko ok. Natomiast no oczywiście to wymagało takich jakby rozwiązań, żeby to jakoś dało się w to grać. I w zasadzie nie wiem co tu jeszcze tak naprawdę o Manhuncie powiedzieć. Aha, no tak jak mówiłem, pod koniec gry zamienia się to w strzelankę i wtedy mamy już możliwość strzelania z różnej rodzaju broni palnej, z pistoletów, potem pojawią się i karabiny, i strzelby. Jest ok nawet to strzelanie, nawet muszę przyznać, że sympatycznie wyszło. Nie męczyłem się przy tym aż tak bardzo i to co mi się na pewno podobało to że bo ogólnie Manhunt jest dosyć długą grą. To jest w ogóle, tam jest 20 chyba scen, znaczy takich misji podzielonych na tak zwane sceny i ta gra jest dosyć długa, dlatego że lwią część czasu na początku spędzamy stojąc gdzieś w cieniu i czekając na dogodną okazję, żeby zaszlachtować przeciwnika, żeby nas nikt nie zobaczył i tak dalej, i to strasznie długo trwa. I to mnie też strasznie irytowało, pamiętam w 2003, że ta gra, w porównaniu na przykład do Splinter Cella, który też był grą stealth, ale tam było wszystko takie płynne. Nie musiałeś czekać godziny, czy tam, przesadzam, tak, ale nawet 10 minut, aż ktoś się pojawi, bo te ścieżki tych przeciwników są bardzo długie i oni czasami po całej planszy spacerują. Tylko tam było to jakby szybsze, płynne, tak? Tutaj faktycznie są te czasy, kiedy czekamy, aż jakiś przeciwnik wejdzie w dogodny teren, żeby można się było go pozbyć, no to są jednak według mnie za długie. I potem jak wchodzi to strzelanie, to po prostu się przechodzi szybciej. Mi się to podobało, bo to było o wiele bardziej dynamiczne. Natomiast no oczywiście jak gra stealth z pokonywaniem przeciwników, no to możemy oczywiście naszych przeciwników gdzieś tam w kąt zanieść, Cash może się chować w cieniu, może stukać ręką, podobnie jak w Metal Gear Solid i przeciwników do siebie zwabiać i tak dalej. No to są ogólnie takie, można powiedzieć, standardy gier stealth, które gdzieś tam mamy w głowie i w zasadzie Manhunt wykorzystuje je wszystkie. No ale ozdobą całej gry są tak zwane te egzekucje, które są wyjątkowo brutalne. I tutaj mała ciekawostka, bo o ile dobrze pamiętam, nie wiem, nie chcę za bardzo kłamać, ale wydaje mi się, że wersję, którą grałem w 2003 na PC-cie, była wersją gry ocenzurowaną. Polega to na tej zasadzie, że w momencie, kiedy uruchamia się egzekucja, pojawia się obraz jakby z kamery przemysłowej, taki mocno zamazany. I pamiętam, że chyba na PC-cie zawsze tam, gdzie na przykład, nie wiem, wbijał pionowo ten łom w głowę, to były jakieś zakłócenia i tego nie było widać. Natomiast w wersji Xboxowej faktycznie tutaj nie ma tego, znaczy jest ten obraz z kamery przemysłowej, ale doskonale widać każdy ten detal tej egzekucji. No, muszę przyznać, że są one dosyć ciekawie zrobione i pomysłowe, bo na przykład w sytuacji, kiedy rozwala kijem baseballowym głowę, to mam to jest ułamek sekundy, widzimy, że ta głowa się roztrzaskuje jak arbuz i oko leci nam w kamerę. Także jest dużo takich smaczków ciekawych, a jak strzeli w drugą stronę, no to resztki mózgu spływają po ścianach, także już możecie sobie wyobrazić, jaki to był klimat tej gry. No i z grą jest też związany skandal. Nie wiem dokładnie w którym roku, ale była taka sytuacja, że chyba w Wielkiej Brytanii jeden zabił drugiego, jakiś gościu i oni właśnie tam wpadli, zrobili rewizję mieszkania i znaleźli właśnie kopię Manhunta, no więc oczywiście to przez te gry. Dzisiaj wydaje mi się, że u 99% morderców znajdzie się jakąś gra. Jeżeli nie znajdziesz gry, to
można wziąć jego komórkę i też na komórce znajdziesz jakąś grę. Także dzisiaj stwierdzenie, że zabija się przez gry, równie dobrze może być powiedzenie, jak że stwierdzenie, że zabija się przez to, że ktoś pije wodę, bo w zasadzie w gry grają wszyscy i wodę piją wszyscy, więc to jest to samo. Ja ogólnie jak byłem młodszy o wiele, jak grałem w tą grę, nie powodowało to we mnie wzrostu jakiejś agresji, nie powodowało we mnie jakiejś żądzy mordu. Bardziej odczuwałem znużenie, znudzenie i zniecierpliwienie podczas grania w Manhunta, czyli jakby zupełnie odwrotne uczucia niż te, które według amerykańskich naukowców czy tam innych jakichś oszołomów powinny we mnie buzować i tyle, tak? I nie uważam, że jakoś to wpłynęło, skrzywiła mnie ta gra, aczkolwiek no, była taka dosyć związana z tym przykra historia. Natomiast no, Rockstar, mam wrażenie, że Rockstar od dawna przy swoich grach głównie bazował na kontrowersjach, które pomagały w sprzedaży. Owszem, pewnie ich to kosztowało trochę, ale nie kosztowało ich to na tyle dużo, żeby przy kolejnej premierze znowu sobie jakiegoś tam malutkiego nie zrobić tego, jakiegoś takiego właśnie, nie mogę powiedzieć evenciku, bo to nie jest evencik. Czasami te rzeczy są, wydaje mi się, po prostu przypadkowe, tak, że to jakoś powiążą z morderstwem, to wszystko jest wtedy rozbuchane przez prasę. No i wbrew pozorom ta prasa, pomimo że robi negatywną opinię, to tylko wpływa na to, że gra się lepiej sprzedaje, więc Rockstar na tym oczywiście zyskuje. Ja ogólnie też szanuję Rockstar, no bo to jest firma, która robi fantastyczne gry i w zasadzie każdą ich grę możesz kupić w ciemno i wiesz, że to będzie gra dobra. Natomiast z Manhuntem, no tak jak mówię, w 2003 miałem spory problem z tym, jakoś tak średnio mi się to podobało. Dzisiaj, tak jak mówię, miałem większy dystans, grało mi się to ok, ale faktycznie w mojej opinii gra jest za długa i tak w połowie zacząłem odczuwać już znużenie i zmęczenie materiału i tylko zerkanie ile jeszcze, bo to już tyle trwa. Faktycznie ta dynamika gry siada. Myślę, że powodem jest też to, że gra jest bardzo powtarzalna i okej, no zmieniają się lokacje i te lokacje też nie są jakieś super wymyślne, bo jest budowa, są pociągi, znaczy metro akurat, zoo, które jest opuszczone, więc to są takie, można powiedzieć, czy tam jakieś dzielnice zapyziałe, ale te wszystkie lokacje są takie szarobure, ciemne, bo to się wszystko dzieje w nocy. Podobne do siebie i to sprawia, że ta gra jest taka smutna i nudna po jakimś czasie, więc nawet jeżeli fascynują Cię te wszystkie egzekucje, no to po jakimś czasie zaczynają się one powtarzać i oglądanie kolejny raz tego samego już nie cieszy, a w połowie gry zaczyna to bardzo doskwierać i myślę, że Rockstar sam doszedł do tego, że klimat siada i wprowadził tą dynamikę w postaci więcej strzelania niż właśnie działania w typu stealth, ale to niewiele dało, bo to strzelanie jest ok, ale ono też nuży. Nuży tak naprawdę jeszcze szybciej niż te egzekucje, bo w tych egzekucjach jeszcze byłeś ciekawy kreatywności twórców, jak on na przykład użyje danego przedmiotu, tak? Jak zaszlachtuje na przykład przeciwnika, nie wiem, nożem albo, no byłeś ciekawy, jakie są te animacje. No w przypadku strzelania, no to już nie jesteś aż tak bardzo ciekawy, chociaż bardzo fajnie pokazane, jak z shotguna strzelasz komuś w głowę i dostaje tylko dziura i mięso dookoła. Także no, to muszę przyznać, że pod kątem brutalności to prawie Soldier of Fortune tutaj by się kłaniał. Także dzisiaj ciężko mi powiedzieć, czy się dobrze bawiłem. No bawiłem się lepiej. Odczuwałem też znużenie i zmęczenie materiału, ale faktycznie mogę powiedzieć tak z całą odpowiedzialnością, że bawiłem się lepiej. Czy Manhunt się dzisiaj broni? Wydaje mi się, że nie za bardzo. Wiem, że wielu z Was może powiedzieć, że to bardzo dobra gra, ale pamiętacie tą grę pewnie z czasów, kiedy graliście w nią kilkanaście może lat temu i ta Wasza pamięć zazwyczaj wybiela te tytuły. I dzisiaj uważam, że podobnie zresztą jak Postal, który też mnie męczył, pierwszy. I dzisiaj uważam, że ta gra już mocno się zestarzała, choć nie doczekaliśmy się nigdy trzeciej części, bo druga część, jeszcze wspomnę krótko, bo też się pojawi, to było grane, Manhunt 2. Podoba mi się o wiele bardziej, ale to dlatego, że był tam fajny twist na końcu
który oczywiście ten twist był grubymi nićmi szyty, ale był i była fajniej zarysowana fabuła i to mi się oczywiście bardziej podobało, bo było więcej tego, więcej historii w tym, tak? Było jakieś uzasadnienia, natomiast tutaj tego uzasadnienia mi zawsze brakowało. Natomiast czy gra się broni? No jest, można powiedzieć, ona nie jest aż tak archaiczna, to nie jest coś takiego, że wiecie, jak odpalacie te gry sprzed tam 10 lat i widzicie, że ten archaizm was w zasadzie aż odrzuca od tego grania i nie pozwala za bardzo dobrze się bawić tytułem. Tak w Manhuncie muszę przyznać, że mi to nie przeszkadzało. Gra stealth jest ok, widać, że ona jest biedna pod kątem wykonania i taka dosyć, tak jak mówię, szarobura i smutna, ale broni się całkiem, można powiedzieć, na samym początku przynajmniej, przez te kilka poziomów czujesz tą adrenalinę, kiedy próbujesz kogoś zajść od tyłu i tylko palec ci drży, czy już wykonać egzekucję, czy poczekać do tej najbrutalniejszej. Także to jest też fajne, to jest jedna rzecz, która mi się podobała, właśnie ten taki zastrzyk adrenaliny i taka niepewność, tak? Ta niepewność, która w grach stealth w zasadzie jest czynnikiem niepożądanym, bo ciężko opracować jakąś taktykę, kiedy przeciwnik może ci się ni stąd, ni zowąd po prostu obrócić o 180 stopni i nie jesteś na to zupełnie przygotowany. A tutaj wprowadza ten element takiego lekkiego ryzyka, co się stanie, także oceniam to bardziej na plus zdecydowanie. Także no mi się ogólnie grało ok, taki średniak. Jeżeli chcecie liznąć Manhunta, bądź słyszeliście, że o tej legendarnej grze, to polecałbym chyba część drugą, która w mojej opinii jest lepsza niż jedynka. Przede wszystkim dlatego, że jest ta historia dobra. Ta gra jest taka trochę biedna, takie trochę tech demo GTA 3. Ale oczywiście, jeżeli macie chęć zagrać w jakąś brutalną grę, dozwoloną od lat 18, no to Manhunt jest, myślę, że takim jednym z bardziej znanych przedstawicieli takich tytułów brutalnych. Wiem, że potem wiele gier próbowało na tej brutalności zdobyć karierę. Była taka gra, co była czarno-biała, co trochę powstało, nie pamiętam jak to się nazywało. Hatred, ale to był taki gnój, po prostu taki syf. I to była gra, która w zasadzie nie miała żadnych podstaw do tego, żeby być brutalna. Była brutalna, bo była, dla samej zasady. I to dzisiaj gracze, wydaje mi się, że są bardziej świadomi i oczekują czegoś więcej, żeby ta brutalność była jakoś w pewien sposób uzasadniona fabularnie, bądź coś to łączyło, żeby to nie było brutalność dla brutalności, ale żeby z czymś się to łączyło. Takie mam wrażenie. A może ja po prostu dorosłem i już po prostu takie rzeczy mnie tak bardzo nie jarają. Natomiast no Manhunt jest właśnie jeszcze przedstawicielem starej szkoły, gdzie wystarczyło wrzucić troszkę scenek gościa, który, nie wiem, obcina głowę i już się gra sprzedawała jak świeże bułeczki, bo w grach pokazali, jak się obcina głowę. Wow! Kiedyś tak było, no, takie to były czasy dziwne. Dzisiaj wydaje mi się, że już oczekujemy jednak czegoś więcej. Także Manhunt nie polecam, ale też nie odradzam. Zależy od Was. Możecie zobaczyć na screenach, jak to wygląda. Ja uważam, że gra raczej nie warta. Ja już bym trzeci raz Manhunta, raczej po niego nigdy już nie sięgnę. Wrzucam go na półkę i ta gra już będzie tam gnić do końca czasu. Raczej nigdy po niego nie wrócę. To tyle. Pozdrawiam z Energik, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.